Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj nie będzie recenzji gry, bo akurat Starfield to jest gra na tyle duża, że to trochę potrwa zanim go skończę. Dzisiaj zajmiemy się czymś innym, a mianowicie tym, jak w ogóle ocenia się gry, jak tworzy się ich recenzje. Moi znajomi i też wy, drodzy widzowie, kilkukrotnie pytaliście się mnie, jak to w ogóle wygląda i czy to w ogóle taki proces przypomina normalne granie. Powiem wam tak, po części tak, natomiast nie do końca. Recenzowanie gry przed premierą to jest często proces wymagający bardzo dobrej organizacji, dziesiątek godzin pracy i czasem pracuje się przy tym nawet sporo więcej niż 8 godzin dziennie, tylko po to, żeby zrobić to rzetelnie. Oczywiście nie wszyscy recenzenci się do tego jednakowo przykładają i czasem wychodzą z tego jakieś koszmarne potworki pełne bzdur, natomiast w tym materiale chciałbym objaśnić wam, jak taki proces na ogół wygląda i co tak naprawdę się ocenia. Zapraszam. Na początek powiedzmy sobie, jak to w ogóle wygląda w teorii. Załóżmy sobie, że chcemy zrecenzować sobie jakąś grę. Możemy tutaj wyróżnić tak naprawdę dwa rodzaje recenzji. Są to recenzje gier po premierze oraz recenzje gier przed premierą. I w tym pierwszym przypadku jakąś grę najczęściej kupujemy sami, później oczywiście ją sobie odpalamy i na podstawie jej ogrywania tworzymy sobie powolutku recenzję. Nie ma tutaj jakichś określonych ram czasowych i po prostu kiedy uznamy, że już skończyliśmy, to kończymy i to by było w sumie tyle, jeżeli chodzi o recenzję gier po premierze. Natomiast recenzje gier przed premierą wyglądają akurat zgoła inaczej. W tym przypadku gier nie zakupimy sami, no bo przecież nie ma ich jeszcze w ogóle na rynku. W celu otrzymania takiej gry do recenzji należy się zgłosić do jej wydawcy, bo to on właśnie odpowiada za jej dystrybucję. I pewnie wielu z was teraz wykiełkował w głowie taki fajny pomysł na darmowe gierki i tu od razu wam mówię, wydawca nie wyśle tej gry byle komu, a już na pewno nie przed premierą. Musicie być w tej branży obecni już co najmniej jakiś czas i mieć na koncie co najmniej z kilkadziesiąt recenzji gier kupionych własnoręcznie, żeby w ogóle ktokolwiek chciał z wami rozmawiać. Ale na potrzeby tego materiału załóżmy, że jesteście już rozpoznawalni i wydawca was zna. W takim przypadku kontaktujecie się właśnie w celu wysłania prośby o otrzymanie danej gry. Standardowo gry przed premierą otrzymuje się gdzieś tak na tydzień przed, czasem wcześniej, czasem później, ale mniej więcej jest to tydzień. Teraz wydawca przysyła wam grę w postaci kodu do zrealizowania na daną platformę, czyli na przykład kodu na PlayStation czy tam na Xboxa. Do tego otrzymujecie też dokumenty oraz podstawowe informacje na temat danej gry. I oczywiście, jak się pewnie domyślacie, to nie jest taki zwykły kod na grę. Gdybyście po prostu kupili taką gierkę, no to musielibyście czekać z jej zagraniem do premiery. W tym przypadku ten klucz, który wysyła wam właśnie wydawca gry, jest pozbawiony ram czasowych i tą grę można uruchomić natychmiast. Oprócz tego otrzymujecie także wspomniane już dokumenty w postaci pliku PDF zawierającego tzw. review guide, czyli taki podręcznik dla recenzenta, do którego akurat wrócimy później, oraz do tego najważniejszą informację, czyli termin zejścia embargo. Co to takiego? To jest po prostu termin, do którego nie wolno publikować absolutnie żadnych informacji o grze. Żadnych screenów, żadnych opinii, no i tym bardziej żadnych recenzji. Dopiero po tym terminie możecie opublikować swoją recenzję o grze. Najczęściej schodzi ono gdzieś tak na dzień przed premierą gry. Embargo w tym przypadku spełnia akurat dwojaką funkcję. Po pierwsze, w pewien sposób zmusza niektórych niezbyt rzetelnych recenzentów do spędzenia z grą jak najwięcej czasu, by ją odpowiednio poznali, zamiast po prostu lecieć po łebkach. Poza tym też dzięki temu, że ma ono taki sztywny termin, to dużo recenzji wpadnie wtedy naraz i wtedy też portale prasowe jak na przykład nasze Game Only mogą zrobić zestawienie recenzji i poinformować czytelników, jak oceniono daną produkcję. I teraz ważna informacja na boku, nikt was nie zmusza do zrobienia recenzji akurat na zejście embargo. Możecie ją wrzucić później, bo to nie ma tak naprawdę znaczenia, natomiast jeżeli taką recenzję wam się uda zrobić na zejście embargo, to wdzięczni będą wam z pewnością właśnie pierwsi potencjalnie kupujący danego tytułu, bo będą od razu mogli wiedzieć, czy warto go kupić. Czasem do tego kupna ich oczywiście zachęcicie, bo gra będzie dobra, a czasem oszczędzicie im zawodu, nie rekomendując danej gry. W tym przypadku, jak już pewnie zauważyliście, problemem jest jednak czas. Załóżmy, że interesującą was grę otrzymaliście 23 sierpnia. Natomiast embargo na nią ma zejść 29 sierpnia, czyli 6 dni później, o godzinie 15. Czyli na ściągnięcie tytułu, przejście tej gry i zrobienie recenzji o nim macie całe 6 dni. A to jest wbrew pozorom bardzo niewiele czasu. Pół biedy, jeżeli recenzujecie jakąś tam przygodówkę na 8 godzin, czy tam krótką strzelankę, no wtedy nawet tam w 2 dni taki tytuł przejdziecie, no i dacie radę przygotować tę recenzję bez większego problemu. No ale przecież gry są bardzo różne. Są takie gry na 8 godzin, no i są takie gry na 40 godzin, a na przejście tej drugiej gry nie starczy nam po prostu czasu. Jak więc zrobić rzetelną recenzję takiej dużej gry na premierę?
Tutaj ważny jest akurat odpowiedni termin zejścia embargo, a o tym akurat decyduje wydawca. Jeżeli gra jest duża, no to naturalnie powinniśmy ją otrzymać wcześniej, żeby zdążyć ją dokładnie poznać, czyli na przykład 10 dni wcześniej, ale i tak czasem jest to bardzo trudne. Co w takim przypadku? Odpowiedzią są wspomniane już dokumenty, które wysyłają nam wydawcy. Wydawca przygotowuje wraz z deweloperami takie specjalne pliki PDF, które następnie wysyła recenzentom. Nie mogę wam tutaj przytoczyć takich dokumentów, bo wszystkie są akurat poufne, natomiast z grubsza zawierają one konkretne informacje o grze w pigułce. Jeżeli gra jest wyjątkowo duża, to deweloperzy w takim pliku zawierają też informacje, w jaki sposób w nią grać, by poznać wszystko to, co ma do zaoferowania i poznać pełnię fabuły w jak najkrótszym czasie, właśnie w celu jej oceny. Do tego, jeżeli macie jakieś pytania osobiste odnośnie do fabuły czy mechanik, jakie na przykład ja miałem w kontekście Age of Empires 2 na konsolę, to wydawca wraz z deweloperem są oczywiście do waszej dyspozycji. I z mojego doświadczenia wam powiem, że niektóre studia odpowiadają na wasze pytania niemal natychmiast, natomiast inne znowu mają nasze pytania totalnie w dupie, co w sumie najczęściej też ma odzwierciedlenie właśnie w jakości dostarczonej przez nie gry. Niektórzy z nich na przykład bardzo przykładają się właśnie do swoich gier. Dwukrotnie też zdarzyło mi się, że wydawca odpowiedział bardzo szybko na moje pytania, jeszcze poprosił mnie o wysłanie mu nagrania ewentualnych błędów, na jakie się natknąłem, żeby mógł to wszystko poprawić jeszcze przed premierą. I takie zachowanie niewątpliwie się chwali. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o przygotowania. Przejdźmy teraz do następnej sekcji, żeby zobaczyć, jak recenzowanie gier wygląda w praktyce. Jak już wspomniałem, w chwili gdy otrzymacie tą grę informację o embargu, rozpoczyna się tak naprawdę wyścig z czasem. Wyścig, który dobrze byłoby wygrać i przekazać zainteresowanym zakupem gry rzetelne informacje o jej jakości jeszcze przed premierą. Jeżeli chcecie to zrobić naprawdę dobrze, to musicie się cholernie ostro wziąć do pracy. Nie ma tutaj mowy o jakichś przerwach na weekend, czy jakichś tam obijaniu się w jakichś innych tytułach. Żeby naprawdę dobrze poznać daną grę, to musicie w niej spędzać co najmniej 8 godzin dziennie, a czasem nawet więcej. Oczywiście nie wszyscy podchodzą do tej sprawy równie poważnie i w internecie jest niestety mnóstwo takich pseudo-recenzji gier, które zostały stworzone zaledwie po kilku godzinach rozgrywki. Recenzenci w tych recenzjach nie doszli nawet do połowy gry i wierzcie mi, że niestety zdarza się to nagminnie. Przez to na przykład taki Days Gone, będący tytułem, który właśnie długo się rozkręca, otrzymał od wielu redakcji niskie noty na start, bo grający w ten tytuł recenzenci wystawili noty nie poznając nawet połowy gry, ale to już jest zagadnienie na inny materiał. Wróćmy więc do sedna. Otrzymaliście grę i teraz grając w nią warto było nagrać gameplay, bo nawet jeśli nie macie zamiaru tego gameplayu pokazywać, to i tak często się do niego po prostu wraca podczas tworzenia samej recenzji. Teraz w zależności od wybranej platformy musicie przygotować też dodatkowy sprzęt. Jeżeli tą grę recenzujecie na PC czy na PlayStation 5, to w zasadzie nie potrzebujecie niczego, bo zarówno komputer jak i konsola się tutaj sprawdzą, jeżeli chodzi o nagrywanie rozgrywki. Schody zaczynają się natomiast przy pozostałych platformach. W przypadku Xbox Series musimy się wyposażyć albo w bardzo duży pendrive, albo zewnętrzny dysk twardy, taki jak mój, na którym zapiszecie nagraną rozgrywkę, bo tak jak wspominałem we filmie o tym, czy warto kupić Xboxa Series X, system nagrywania w tym Xboxie jest niestety upośledzony i do nagrywania rozgrywki takiego dłuższego niż 30 sekund potrzebujemy dysku zewnętrznego. Najgorzej sprawa wygląda akurat w przypadku Nintendo Switcha, bo ten sprzęt potrafi nagrać jedynie 30 sekund rozgrywki i to w żenująco niskiej jakości. I do tego, żeby gameplay nagrać naprawdę profesjonalnie, trzeba posiadać własne urządzenia nagrywające. Będziemy więc potrzebować do tego takiego grabera HDMI na USB, który nagra obraz wysyłany przez Switcha i przekaże go do komputera, oraz do tego przyda nam się także splitter HDMI. Po co ten splitter? Jak podłączymy ten grabber HDMI, no to obraz Switcha zobaczymy na komputerze, natomiast będzie tam cholerne opóźnienie i grać się przez to w ogóle nie da. Żeby dało się więc normalnie grać, trzeba podłączyć Switcha do splittera i ten splitter HDMI powieli sygnał na 2 porty. Jeden z tych sygnałów pójdzie właśnie do grabera, który tam sobie będzie to wszystko nagrywał z odpowiednim opóźnieniem, natomiast drugi pójdzie do naszego telewizora, na którym my będziemy sobie mogli spokojnie grać. I myślicie, że to już wszystko? I tu was mam, drodzy widzowie, bo nie. Brakuje nam jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie notatnika, w którym będziecie zapisywać wasze przemyślenia oraz oceny poszczególnych aspektów gry. I tutaj ostrzegam, naprawdę chcecie korzystać z tego notatnika. Naprawdę. Nie da się po prostu spamiętać wszystkich wad i zalet gry, szczególnie gdy gracie w jakąś grę kilkanaście godzin dziennie. Notowanie swoich przemyśleń to jest podstawa każdego szanującego się recenzenta, no ale przecież nikt nie notuje tego na kartce, bo to za dużo byłoby z tym pierdzielenia. Najczęściej korzysta się z telefonów bądź tabletów. Ja przyznaję, że robię to na telefonie i korzystam po prostu z systemowej aplikacji notatnika Xiaomi, która w tej roli sprawdza się znakomicie.
I teraz uzbrojeni w to wszystko możecie w końcu uruchomić grę. Chciałby się powiedzieć nareszcie, bo jak widzicie przygotowania do takiej recenzji są naprawdę długie, a do tego nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Po uruchomieniu tej gry najlepiej zajrzeć jest właśnie do dokumentów dołączonych do niej i zanotować sobie najważniejsze aspekty danej gry i co tak naprawdę należy ocenić. Deweloper nam przekazał, że gra ma system craftingu, no to zanotujmy, że ten system craftingu trzeba przetestować. Deweloper się chwali tym, że mamy 5 odmiennych postaci, no to zanotujmy, że trzeba właśnie zagrać kilkoma postaciami i sprawdzić, czy rzeczywiście rozgrywka się nimi różni i tak dalej, i tak dalej. I po tych notatkach w końcu możemy zacząć grać. Przygotowujemy sobie obok telefon, no i gramy. I gramy, notujemy na telefonie, gramy, potem notujemy na telefonie najważniejsze przemyślenia oraz plusy i minusy i później znowu gramy i znowu notujemy. Jeżeli nie możemy sobie z czymś poradzić albo chcemy sobie sprawdzić najważniejsze założenia gry, to zaglądamy właśnie do przysłanych nam dokumentów. Jeżeli mamy pytania, no to pytamy wydawcy i wracamy do gry i znowu gramy. I to jest najważniejsza część właśnie procesu tworzenia recenzji i od włożonej przez nas w nią pracy zależy jakość i rzetelność materiału. Na tym etapie powinniśmy przetestować wszystkie najważniejsze mechaniki gry, a także zapisać przemyślenia na temat grafiki, sterowania, fabuły oraz pozostałych jej elementów, jak na przykład o balansie przeciwników, czy też o poziomie trudności. I ta faza jest właśnie najdłuższa i trwa najczęściej kilkadziesiąt godzin. I zauważcie, że na tym etapie jeszcze nie oceniamy końcowo tej gry. W trakcie ogrywania tej gry zapisujemy na razie sobie same przemyślenia oraz plusy i minusy. Na podsumowanie tego wszystkiego przyjdzie jeszcze czas później. Teraz najważniejsze jest właśnie tą grę ograć i jak najwięcej mieć na jej temat do powiedzenia. I w zależności od tego, jak mamy duże doświadczenie w grach, to nam pójdzie szybciej bądź wolniej. Ja akurat przyznam wam się, że jestem osobą dość doświadczoną, jeżeli o gry chodzi i często tytuły szacowane właśnie na 40 godzin potrafię przejść jakieś 10-15 godzin szybciej i to zaliczając po prostu wszystkie zadania poboczne. Im w grach czujemy się mocniejsi, tym z przechodzeniem danej gry pójdzie nam lepiej i więcej czasu zostanie nam właśnie na stworzenie recenzji. Natomiast przy tym trzeba pamiętać, żeby absolutnie nie grać w taki tytuł po łebkach, tylko po to, żeby zaoszczędzić czas. Zadaniem recenzenta jest bowiem kompleksowa ocena gry, czyli nie tylko elementów głównych, czyli fabuły głównej i samej walki na przykład, ale także opcjonalnych jak questy poboczne, czy tam dodatkowe mechaniki ważne dla tego gatunku gry. Nie znaczy to, że musimy zaliczać na przykład każde zadanie poboczne w grze, natomiast warto zachować odpowiednią równowagę i sprawdzić przynajmniej ich większość, żeby wiedzieć, z czym się ma do czynienia i przy tym nie przestajemy też cały czas robić notatek, które później będziemy przeglądać. Najczęściej jeżeli chodzi o gry recenzuje się akurat gry singlowe, natomiast jeżeli do tego gra ma tryb multiplayer nastawiony właśnie na walkę z innymi graczami i jest on istotną jej częścią, to warto później zrobić osobny materiał oceniający właśnie ten tryb. Inaczej albo nam recenzja wyjdzie za długa, albo znowu zaniedbamy w tej recenzji tryb singlowy, a tego byśmy akurat nie chcieli. I w końcu nadejdzie czas, że ten tytuł ukończymy i zdecydujemy, że mamy już komplet informacji na jego temat. I zauważcie, że nie ma tutaj nikogo, kto wam powiedział, co i jak macie zrobić. To tylko od was, czyli od samego recenzenta, zależy jakość i rzetelność samej recenzji. Jeżeli coś spieprzycie albo oczywiście nie powiecie, to pretensje możecie mieć tylko dla siebie, dlatego tak ważne właśnie są te notatki, żeby o niczym nie zapomnieć. Jeżeli wszystko jest już gotowe, to wtedy możemy przystąpić do oceny gry. I teraz, czy da się zrobić w pełni obiektywną recenzję? No nie da się. Recenzja ma przecież to do siebie, że wymusza tutaj pewną dawkę subiektywnej oceny, ale im bardziej będziemy przy tym bezstronni, to taki materiał będzie więcej wart. Przystępując więc do oceny jakiejś gry, powinniśmy przede wszystkim zapomnieć o wszystkim tym, co prywatnie nam się w tej grze nie podoba. Na przykład wydawca z tej gry jest z Białorusi, a my na przykład nie lubimy Białorusi, musimy mieć to gdzieś przy ocenie tej gry. Recenzujemy jakąś grę wyścigową, której producent nas zrobił kiedyś balona i straciliśmy na tym kupę szmalu. Zapominamy o tym, bo liczy się tylko ten produkt, który recenzujemy i powinniśmy być przy ocenie tego produktu jak najbardziej bezstronnie. I wielu ludziom wydaje się teraz, że my po prostu oceniamy jakąś grę na podstawie naszych odczuć i w sumie jeżeli byśmy tak zrobili, to szybko by nam wyszły z tego debilizmy. Dlaczego? Ano dlatego, że przy ocenianiu danej gry należy się kierować wieloma kryteriami, a nie jedynie własnymi odczuciami. Mi się na przykład prywatnie nie podoba totalnie styl artystyczny w takim Cuphead, natomiast patrząc na ten tytuł ja widzę, że deweloper włożył w niego masę pracy i ten właśnie styl artystyczny, który mi się osobiście nie podoba, widzę, że on nadaje tej grze odpowiedniej głębi i po prostu do niej świetnie pasuje. Wiecie o co chodzi, musicie być jak najbardziej bezstronni i oceniać grę na podstawie wielu kryteriów. Na przykład bez sensu będzie krytykowanie gry stworzonej przez dwie osoby z budżetem 1000 zł za mało realistyczną grafikę, czy tam prostej, dynamicznej strzelanki za słabą fabułę.
to nie ma przecież sensu i widzowie każą nam się popukać w łeb. Przy ocenie gier trzeba więc brać pod uwagę kilka elementów, czyli m.in. jak duży jest zespół deweloperski danej gry i jakiego ta gra jest segmentu, czyli czy jest to indyk, gra średniej wielkości, czy też ogromna gra 3 razy A. Do tego ważne jest także, żebyśmy ocenili, jak wypada ta gra w najważniejszych cechach danego gatunku. I weźmy więc pod uwagę pierwszy punkt. Załóżmy, że recenzujemy taką grę Cult of the Lamp, czyli opowieść o takiej fajnej demonicznej owieczce, która właśnie zebrała niedawno świetne recenzje. Jest to tytuł bardzo małego studia do 10 osób i załóżmy, że chcemy teraz w nim ocenić animację postaci. Teraz przy jego recenzji musimy się zastanowić, co w takim teamie do 10 osób mogli ci chłopaki zrobić i czy finalnie jakość animacji w tej grze jest na oczekiwanym poziomie dla tego segmentu gier, czyli właśnie małych gier, czy też go przewyższa. W tym teamie deweloperskim pracuje 10 osób, czyli w przypadku takiej małej gry deweloperzy nie mogą przecież skorzystać z jakiegoś super profesjonalnego studia motion capture, więc oczekiwanie takich żywcem wyjętych z realnego świata animacji jest po prostu bez sensu. Jeśli te animacje wyglądają nieźle jak na gry 2D, to powinniśmy je uznać za dostateczne. Jeżeli natomiast są naprawdę dobre i powyżej segmentu gier właśnie indie, to naszym zadaniem jest wtedy dewelopera za to pochwalić. W tym przypadku, akurat w przypadku tej gry, czyli Cult of the Lamp, te animacje są ponadprzeciętne, natomiast w wielu grach indie są one dość kiepskie, ale w tym segmencie właśnie taka jakość będzie dopuszczalna. Natomiast gdy recenzujemy grę jakiegoś ogromnego studia, na przykład na ponad 300 osób jak The Last of Us Part 2, to w przypadku tych samych właśnie animacji postaci czy grafiki powinniśmy oczekiwać już wysokiej jakości i powinniśmy być bezlitośni dla jakichkolwiek niedoróbek na tym tle, bo takie właśnie studio takiej wielkości grze w takim segmencie, czyli właśnie najwyższym, może zapewnić najwyższe jakości animacje oraz grafikę. Jeżeli tego nie zrobiło, to za taki element wtedy należy się właśnie bezwzględna krytyka. Do tego oceniając poszczególne elementy gry trzeba więc mieć na uwadze, co w tym segmencie i budżecie jest możliwe, a co nie. Przytoczę wam tutaj, mi się wydaje, znakomity przykład, czyli grę Elex oraz jej sequel, czyli Elex 2. Ja tą grę już recenzowałem jakiś czas temu i w przypadku recenzji pierwszej części gry wiedziałem, że w tym studiu pracuje niewiele osób, a sama gra też celuje w segment takich produkcji gier średnich, a nawet zakrawających ówcześnie na małe. Oceniając więc już wspomniane animacje postaci czy jakość grafiki, wziąłem wtedy pod uwagę ich jakość w stosunku do segmentu, w jaki ta gra celuje, czyli to jest segment średnio-niski. Wtedy jakość tych elementów była oczywiście niższa od dużych tytułów na rynku, natomiast w stosunku do segmentu, w jaki ta gra celuje, czyli średnio niższego i możliwości studia, była ona moim zdaniem wtedy wystarczająca, a więc przesadnie ich za to nie krytykowałem. Natomiast w czasie produkcji sequela tej samej gry, czyli Elex 2, studio zostało wtedy zakupione przez firmę THQ Nordic, a więc deweloperzy otrzymali teraz znacznie większe możliwości budżetowe oraz dostęp do szerszej kadry, w wyniku czego studio też się powiększyło. Więc teraz przy produkcji tego sequela ci sami deweloperzy mieli znacznie większe możliwości, a pomimo to właśnie w Elexie 2 zaserwowali nam bardzo kiepskie animacje postaci podczas rozmów i w tym przypadku właśnie w przypadku recenzji tej dwójki byłem już w tym temacie bezlitosny, bo przy takim zespole deweloperskim oraz grze celującej wtedy w wyższy segment jakość była już poniżej oczekiwań. Przejdźmy dalej. Teraz spróbujmy ocenić elementy gry. Wydawałoby się, że po prostu bierzemy wszystko po kolei i po prostu oceniamy, natomiast to nie jest takie proste. Największą uwagę w naszej recenzji powinniśmy bowiem poświęcić tym elementom, które są najważniejsze dla danego gatunku. Na przykład jak recenzujemy grę wyścigową, no to powinniśmy skupić się głównie właśnie na modelu jazdy oraz dostępnych trybach oraz przedstawieniu samochodu. Jeżeli zauważymy, że na przykład publiczność w tej grze wygląda niezbyt realistycznie, no to oczywiście powinniśmy to zawrzeć w minusach produkcji, natomiast to nie będzie miało takiego wpływu na końcową ocenę gry, jak na przykład model jazdy, który jest podstawą mechanik gry. Jeżeli w takiej grze wyścigi będą dawać masę zabawy, będzie się jeździło świetnie, model jazdy będzie genialny, to nawet paskudne ryje publiczności nie będą tutaj miały dużego wpływu na wrażenia z gry. Spoglądając w naszą listę plusów, minusów i przemyśleń nad grą, musimy teraz zastanowić się, jaką uwagę i wpływ na rozgrywkę ma każdy z nich. Taki najprostszy przykład, a więc ostatnio recenzowany przeze mnie symulator kosmicznego myśliwca Everspace 2. Kiedy ja zakończyłem pracę już nad tą recenzją i ją opublikowałem, to z ciekawości przejrzałem sobie inne recenzje i okazało się, że czasem powtarzał się tam taki minus na temat rzekomego słabego systemu handlu w tej grze. Pewnie pamiętacie, jak w recenzji tego Everspace'a 2 wspomniałem, że ten system w handlu w tej grze jest prymitywny, on jest trywialny, natomiast w Everspace 2 nie jest grą, w której handel odgrywa dużą rolę, co zresztą powiedzieli też sami deweloperzy.
Głównymi elementami tej gry była właśnie walka myśliwcem i eksploracja i te elementy były tam odpowiednio dobre. Handel odgrywał w niej mocną drugorzędną rolę i uznałem, że zaprojektowany przez deweloperów system, pomimo że on był w sumie bardzo prosty, to jest w tym przypadku wystarczający i z tym, że właśnie ten system był do dupy, z innymi recenzentami się nie zgodziłem. Mocno skrytykowałem za to na przykład system reputacji, który w grze tego rodzaju powinien odgrywać dużą rolę, a tak niestety nie było. Gdy weźmiemy już pod uwagę wszystko, to przychodzi w końcu czas na ocenę gry. Załóżmy jeszcze raz, że recenzujemy tą właśnie owieczkę Cult of the Lamb. Naszym zdaniem jest to tytuł wysokiej jakości jak na swój segment i wystawiamy jej ocenę 9 na 10. I co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że w dużej mierze, że pośród innych gier tego segmentu, czyli segmentu właśnie indyków, czyli tych gier małych, ten tytuł wyróżnia się ponadprzeciętnymi walorami. Gra się w niego bardzo dobrze i ma niewiele problemów, a plusy znacząco przewyższają minusy gry. Natomiast nie oznacza to w żadnej mierze, że ta gra rozwali na przykład graficznie najnowszego Asasyna, nad którym pracowało ze 400 osób, albo będzie miała super dynamiczną walkę, właśnie animację na miarę Bayonety 3, bo to jest gra typu indie, czyli to jest gra niewielka i w jej ocenie do tych ogromnych tytułów nie powinniśmy jej w ogóle porównywać. Pewnie zauważyliście też właśnie, że jeżeli chodzi o te małe gry, to częściej zdarzają się wysokie oceny typu 9 czy tam 10, aniżeli właśnie w przypadku tych gier średnich bądź dużych. I to właśnie dlatego, że w przypadku tych gier indie, czyli tych małych, poprzeczka, jeżeli chodzi na przykład o grafikę czy animację, jest ustawiona niżej, a deweloperowi takiego tytułu wystarczy właśnie świetny pomysł na gameplay. W przypadku tych dużych gier oczekiwania do wszystkich elementów, czyli do grafiki czy animacji, są już znacznie wyższe i nie zawsze deweloperzy potrafią im sprostać. Na koniec wypisujemy też plusy i minusy danej gry i teraz pamiętajcie, że w tym przypadku nie liczy się ich ilość, tylko jak wspominałem już wcześniej, sama ich waga. Można mieć na przykład grę bardzo dobrą właśnie na 9 na 10, do której będziemy mieć nawet 6 minusów, w których opiszemy jakieś mniej znaczące rzeczy, jak na przykład niewielkie problemy z interfejsem, czy też okazjonalne błędy. A można mieć też grę świetną pod względem na przykład gameplayowym, jak recenzowany przeze mnie ostatnio Remnant 2, ale z bardzo wpływającymi na rozgrywkę paroma minusami w postaci tragicznej jakości obrazu oraz ogromnej ilości błędów, w wyniku czego jego ostateczna ocena została mocno obniżona. Tych minusów w tym przypadku nie było co prawda za wiele, natomiast one bardzo wpływały na wrażenia z gry i właśnie to powinniśmy widzom powiedzieć. I doszliśmy w końcu do końca teraz widzowie. W taki sposób właśnie ocenia się gry i tworzy ich recenzje, no a przynajmniej powinno, bo sami wiecie, że niestety nie zawsze tak jest. Tak jak z wieloma rzeczami, początkowo ta kwestia wydaje się prosta, natomiast finalnie wyszło nam to całkiem skomplikowane. I teraz patrząc na to wszystko, co właśnie zrobiliśmy, to przypomnijcie teraz sobie, że to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy, jeżeli chcecie przygotować recenzję przed premierą, musicie zrobić w 6 dni. Jeżeli chcecie do tego zachować przy tym odpowiednią jakość i rzetelność swoich materiałów, to niestety często będzie to oznaczało pracę czasem ponad wasze siły. Tworzenie recenzji jest to więc proces kompleksowy, jest to proces trudny i wymagający masy samoorganizacji. Mam nadzieję, że tym materiałem odpowiedziałem przynajmniej na większość waszych pytań i rozwiałem większość waszych wątpliwości co do tworzenia recenzji i oceniania gier właśnie. Jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, bądź też chcecie dać znać, czy ten materiał wam się podobał, to zapraszam was serdecznie do pisania komentarzy, na które tradycyjnie zawsze odpowiadam. Zapraszam was także serdecznie na fanpage Lupy Godlike'a na Facebooku, gdzie będę organizował giveawaye, ankiety, a także oczywiście z wami dyskutował. Pozdrawiam i trzymajcie się.